Witam, zapraszam wszystkich na kolejny fajny, sprawdzony przepis. Taką słoninę, zobaczcie, w słoikach z galaretką, która się wytrąciła podczas pasteryzacji. Takie słoiki mogą stać naprawdę kilka lat. Witam. Gdy macie taką dosyć chudą, no nie przerośniętą słoninę, bo taką przerośniętą słoninę w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno w sklepie. Taką kupicie, zobaczcie, bez problemu, ze świnek ekologicznych, unijnych, to możecie zrobić sobie taką słoninę w słoikach prasowaną. Zobaczcie, ja tutaj mam, to ja Wam pokazywałem 3 takie paski docięte na wysokość słoika, taka cieńsza. I zobaczcie, w pierwszej kolejności każdy z tych pasków po prostu sobie solę, tak jakbyście solili do smaku soli. Nie powiem Wam ile, bo każdy według swojego uznania posoli ile będzie chciał. Ja przeważnie, zobaczcie, tak jak kiedyś to zawsze mierzyłem, szczypta soli. Dlatego używam niezbyt dużo i teraz możecie dołożyć sobie, zobaczcie, pieprzu czarnego. Ja to wszystko nie daję na wagę w jakichś tam łyżeczkach. Po prostu ile mi się nasypie, tyle dam. To nie jest na jakiś pokaz. To jest po prostu dla nas. Tak, aby nam po prostu to smakowało. No bo jakby nie patrzeć, to będzie taka słonina domowego wyrobu. Dla tych, co nie mają wagi, ciężko będzie określić tak na dobrą sprawę, ile tego wszystkiego dać. No zobaczcie, u mnie to jest tyle. Teraz, żeby ładny był kolor i w przekroju ładnie wyglądała, dodaję paprykę. W moim przypadku słodka, ale możecie zastosować też śmiało paprykę słodką, ale wędzoną. Będzie taki całkowicie inny posmak. Ja zastosuję, zobaczcie, zwykłą czerwoną paprykę. Tak. Zaraz rozprowadzę ją równomiernie po tej słoninie. W przekroju naprawdę będzie fajnie wyglądała. Wędzona może da inny posmak, ale ona i tak będzie smakowała swoim naturalnym smakiem. Zobaczcie, takie do specjalnych wyrobów są takie słoiki proste, że łatwo później obkroić nożem lub widelcem i bez problemu wyciągacie wszystkie swoje te wyroby, które macie w słoikach, czyli słoninę, kiełbasę, jakieś karkówki. Zawsze łatwiej wyciągnąć. Ja, że brakuje nam trochę tych już słoików, to zastosuję taki słoik. Ma on tu pewnego rodzaju przewężenie, ale można śmiało nożem go sobie tutaj powykrajać, tą słoninkę i wyciągnąć. Taką słoninę fajnie jest sobie równomiernie, zobaczcie, rozprowadzić, bo nie wszędzie ona, ta papryka na brzegach doszła. Możecie ją sobie już złożyć częściowo na pół, żeby leciutko te przyprawy już na tej słoninie się rozprowadziły. Ja nie pekluję w żaden sposób tej słoniny. Tylko tak robię, jak Wam teraz pokazuję. No i zobaczcie, do słoika, gdzie szerokość mniej więcej musi być dopasowana. Jak będzie mniej, to mniej. Gorzej, jak będzie za dużo i będzie po prostu nie można domknąć tego słoika. Ja akurat mi się tak udało. Widzicie, że takie paski sobie wcześniej ukroiłem. I teraz taka rzecz, żeby to fajnie wszystko wyszło, to musicie tak sobie wymierzyć,
i wyrolować. Zobaczcie, te roleczki, które tutaj będziecie tak wsadzali do słoika, one muszą być tak ciasno, dosyć mocno zrolowane, żeby szerokością i średnicą pasowały Wam, tak jak mówię, do słoika. U mnie taka rolka, zobaczcie, jak całą dam, to bez problemu do środka ją upcham. Czyli wtykam do słoika. Najpierw powietrze musi wyjść. Nie chcę wyjść, bo powietrze trzyma. Ale chwilę zabawy i ta słoninka bez problemu. Zobaczcie, jak Wam ładnie tutaj wchodzi. Cały słoiczek. Zobaczcie, zapchany. Jeszcze ta końcóweczka musi wleźć. Nie będę jej obcinał, tylko trochę z tym słoikiem powalczę. Żeby tak ładnie wyglądało, to możecie sobie przed włożeniem do słoika całą tą słoninę ściąć nożem, żeby był taki ładny słój, sękacz, jak ja to mówię. Ja w takie coś się nie będę tutaj bawił. Dla mnie tak jest dobrze. Popatrzcie, jak upchany ten słoik. Żadnego problemu. Upchanie tej słoniny nie stwarza. Podopychana. I biorę kolejny słoiczek. Po jednym ziarenku ziela angielskiego. Wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy. Dołożę jeszcze po jednym, czyli po 2 ziele angielskie, po 2 kuleczki. Da naprawdę taki mocniejszy, lepszy posmak tej słonicy. I jak zawsze, zobaczcie, każdy słoiczek musicie sobie wytrzeć przed zakręceniem nakrętki, żeby nic pod tą nakrętkę się nie dostało. I zobaczcie, jak ładnie wygląda. A na pewno będzie smakowała rewelacyjnie. Teraz zakręcam każdy jeden słoik bardzo mocno. Naprawdę musi być bardzo mocno zakręcony ten słoik. Musi się trochę z nim posiłować. I ostatni. Pokrywki wyczyszczone, nowe. Jeśli przeskoczy Wam pokrywka, to znaczy, że pokrywkę trzeba wymienić. Zobaczcie, za każdym razem używajcie nowych pokrywek. Słoik ładnie zakręcony. Pod spodem tak wygląda. I bierzemy się za pasteryzację. Po pasteryzacji czy tyndylizacji, bo możecie ją tyndylizacją te słoiki poddać, czyli 3-krotnemu gotowaniu. One dłużej będą trzymały, nawet kilka lat. A pojedyncze gotowanie da to, ten słoik krócej wytrzyma, ale u nas są tylko 3 słoiczki, także pewnie będzie tylko raz gotowanie. W zależności, jakie przyprawy użyjecie do tej słoninki, do tego zwinięcia, taki będzie mieli smak. Tak jak Wam mówię, bardzo fajnie jest dodać trzostku, możecie dodać majeranku, oregano, innych przypraw. U mnie będzie taka w uboższej wersji. Bardziej będzie wyczuwalna ta słonina niż przyprawy. No i układam słoiki w garku. Garnek musi być koniecznie ściereczką wyłożony. Mały garczek. I oczywiście tylko 3 słoiczki. Dobrze, jak te słoiczki się gdzieś tam nie tarabaniem, nie dotykają do siebie. Zalewam to wszystko wodą.
Woda musi sięgać do 3/4 wysokości słoiczka. Widzicie, nie za wysoko, nie za nisko. Podłączamy gaz i gotujemy na wolnym ogniu przez około 2 godziny. Po godzinnej pasteryzacji tej słoninki w słoikach, zobaczcie jak ona wygląda. Jeszcze godzina i wyłączam gaz. 2,5 godziny te słoiki się pasteryzowały. Wody trochę ubyło, trochę odparowało. Teraz je wyciągniemy i wystudzimy. I odłożę. Zobaczcie, jeszcze gorące słoiki. Parujące na ściereczkę do wystygnięcia. Ledwo trzymam te słoiki takie gorące. I ostatni. Teraz muszą sobie ostygnąć. Takie słoiki możecie pasteryzować 2-3 razy. To się nazywa tandylizacja. One mogą naprawdę leżeć wtedy kilka lat. Taka słonina, wyroby, przetwory mięsne, kiełbasy. 2 godziny powoduje to, że ta słonina i wasze wyroby krócej po prostu postoją. Ale to nie, że tydzień, 2, tylko naprawdę też długi okres. Jeśli macie ochotę zjeść to w krótkim czasie, to jedna pasteryzacja wystarczy. No i po gotowaniu kolejny dzień. Zobaczcie jak się zestygła. Jaka zrobiła się piękna galaretka na spodzie. Tak samo zobaczcie, tu puste miejsce, bo słonina była bardzo mocno upchana, także ten tłuszcz nie przedostał się na dno. Tu była troszeczkę luźniej i znowu galaretka, zobaczcie, na spodzie. Kolor taki pomarańczowy, bo tak jak widzieliście jest papryka.